Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku była jednym z największych państw ówczesnej Europy. Niestety bardzo słabym i wyniszczonym przez wojny poprzednich stuleci i brak reform wewnętrznych. Natomiast jej sąsiedzi, czyli Austria, Prusy i Rosja, szybko rośli w siłę i zależało im na tym, by Polska pozostała słaba. W tej sytuacji podczas wolnej elekcji w 1764 roku na króla Polski wybrano Stanisława Poniatowskiego, który przybrał imię Stanisław August. Król wstąpił na tron z poparciem rosyjskim, ale miał podejście reformatorskie w duchu oświeceniowym. Rządząca krajem szlachta była wewnętrznie skłócona i blokowała reformy wspierane w tym przez państwa ościenne. Sejm w 1768 roku uznał carycę Rosji, Katarzynę II, gwarantką praw Rzeczpospolitej. Część szlachty była tym zaniepokojona, dlatego zawiązała w barze konfederację, która stanęła do walki przeciwko liczniejszym wojskom rosyjskim. W 1771 roku konfederaci barscy dokonali nieudanego porwania króla, co jednoznacznie przekreśliło ich szanse i po 4 latach ponieśli porażkę. W 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Najwięcej zyskała Austria. Zagarnęła gęsto zaludnioną południową Małopolskę wraz z ważnymi centrami gospodarczymi, to jest Lwowem i dochodowymi kopalniami soli w Bochni i Wieliczce. Rosja zagarnęła tzw. inflanty polskie, do granicy na linii rzek Dźwiny, Dniepru i Druci. Były to największe tereny pod względem powierzchni. Ważne terytoria zajęły też Prusy. Była to Warmia, Pomorze Gdańskie i Kujawy, ale bez Gdańska i Torunia. Terytoria gęsto zaludnione i ważne dla gospodarki. Rzeczpospolitej ograniczyło to jej strategiczny dostęp do morza. W 1773 roku odbył się Sejm, podczas którego posłowie polscy musieli zatwierdzić rozbiór. To wtedy poseł Tadeusz Rejtan próbował zablokować obrady Sejmu. Ostatecznie traktat nie tylko podpisano, ale doszło do ograniczenia władzy króla i redukcji wojska polskiego. Kolejną próbę reform, tym razem naprawdę szeroko zakrojonych, podjęto na Sejmie Czteroletnim, zwanym również Wielkim, w latach 1788–1792. Wiele udało się wtedy zrobić, uchwalono też Konstytucję 3 maja. Nie spodobało się to jednak zwolennikom demokracji szlacheckiej ani państwom ościennym. Na skutek Konfederacji Targowickiej i zbrojnej ingerencji Rosji doszło do obalenia konstytucji, a w 1793 roku do drugiego rozbioru Polski. Prusy zagarnęły wtedy pominięte przy pierwszym rozbiorze Gdańsk i Toruń, ale również Wielkopolskę i zachodnie Mazowsze. Rosja zyskała bardzo rozległe, ale słabo rozwinięte tereny Białorusi, Podola i Ukrainy. Austria, zajęta wtedy wojną z rewolucyjną Francją, nie wzięła udziału w drugim rozbiorze. Mocno okrojona już Rzeczpospolita była pod ścisłą kontrolą Rosji. Na terenie kraju stacjonowały wojska rosyjskie. Ostatnią próbą ratowania kraju było powstanie kościuszkowskie z 1794 roku. Zakończone klęską było bezpośrednią przyczyną trzeciego i ostatniego rozbioru Polski na początku 1795 roku. Austria zajęła Małopolskę z takimi miastami jak Kraków, Radom i Lublin. Rosja zagarnęła Kurlandię, ziemie litewskie z Wilnem oraz Ruś. Prusy natomiast zajęły resztę Mazowsza z Warszawą oraz ziemię pomiędzy Prusami Książęcymi a Niemnem i Bugiem. Musimy jednak pamiętać, że po 1815 roku granice zaborów zmieniają się i tak na przykład Warszawa znajdzie się w granicach zaboru rosyjskiego. I tak w ciągu zaledwie kilku minut tego filmu zniknęła nam Rzeczpospolita obojga narodów, jedno z największych państw ówczesnej Europy. Odrodzić się miała dopiero po 123 latach, w innych granicach i w innej rzeczywistości.